Czasy komunizmu świat ma już dawno za sobą, ale jest jeszcze kilka krajów na świecie, gdzie komunizm przetrwał. To Chiny, Korea Południowa, Laos, Kuba i Wietnam, gdzie teraz jestem. Zapraszam Was do Hanoi, pokażę Wam odmianę komunizmu, inną niż wszystkie. Zacznijmy od tego, że oficjalnie w Wietnamie nie ma komunizmu, ale jest socjalizm. To ustrój, który obowiązuje w kraju od 1975 roku, kiedy komunistyczna północ przejęła władzę nad południem. W kraju jest tylko jedna oficjalna partia. To Komunistyczna Partia Wietnamu. W Wietnamie wszędzie zobaczyć można zdjęcia Ho Chi Minha, założyciela komunistycznej partii, który zmarł w 1969 roku. Jego imieniem zostało zresztą nazwane drugie miasto kraju, czyli dawny Saigon. W kraju obowiązuje przekaz partii rządzącej, a opozycji w zasadzie nie ma, a przeciwnicy władz nie mają łatwego życia. Ale na tym podobieństwa z innymi krajami komunistycznymi się kończą. W socjalistycznym Wietnamie są oczywiście państwowe przedsiębiorstwa, ale są też tysiące małych, prywatnych firm. Taki miks socjalizmu i kapitalizmu zaczęto stopniowo wprowadzać wraz z reformami z 1986 roku. Pomysł podpatrzono u Chińczyków, a otwarcie kraju na świat zakończyło się powodzeniem. W 1993 roku połowa mieszkańców Wietnamu żyła poniżej progu ubóstwa. Dzisiaj już tylko 10%. W ubiegłym roku światowe agencje ratingowe szacowały, że to najszybciej rozwijająca się gospodarka świata. Wietnamski socjalizm nie narzuca też jednej religii, ale pozwala na istnienie wielu grup. Połowa populacji to buddyści, ale 10% to wyznawcy religii plemiennych. W Wietnamie jest też 9% chrześcijan, większość z nich to katolicy. Wietnam ma piątą pod względem wielkości grupę katolików w całej Azji. Najważniejszym kościołem w Wietnamie jest katedra Świętego Józefa w Hanoi, którą teraz widzicie. Wyznawcy Chrystusa nie mają jednak łatwego życia. Skarżą się na prześladowania administracyjne, na przykład na wysiedlenia czy na konfiskatę majątków kościelnych. Trzeba jednak przyznać, że choć chrześcijanie nie są hołubieni przez władze w Wietnamie, to ich sytuacja jest o niebo lepsza niż w sąsiednich Chinach. Socjalistyczny Wietnam to także jedna z topowych destynacji turystycznych. I nie jest to wcale komunistyczny skansen, ale kraj słynący z pięknej przyrody i znakomitej kuchni. Zupa pho czy bun cha przyciągnęły zresztą do Hanoi niejednego światowego celebrytę. W 2019 roku, tuż przed pandemią, Wietnam odwiedziło aż 18 milionów turystów. Reformy w Wietnamie są niewątpliwym sukcesem komunistów, którzy nie tylko uratowali kraj przed zapaścią, ale także zdołali dzięki temu utrzymać się przy władzy. A na kanale Podcastu Świat na YouTube znajdziecie znacznie więcej interesujących historii ze świata, w tym historię o spotkaniu dwóch bardzo znanych panów w jednej z restauracji w Hanoi, tuż za rogiem. Subskrybujcie zatem kanał Podcastu Świat, powiedzcie o nas swoim znajomym. Z Hanoi to wszystko, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.